Witam! Dzisiaj ciasto miodownik z orzechami. Smaczne, efektowne, pełne miodu i orzechów. Rozkosz dla podniebienia. Blaty miodowe przełożymy kremem budyniowym. Najlepiej smakuje po 3 dniach. Jest z nim trochę pracy, ale zdecydowanie warto. A oto składniki na blaty z ciasta miodowego. Do miski przesiewamy 600 g mąki pszennej, 4 szklanki. Przesiewamy także po łyżeczce sody i proszku do pieczenia. Teraz dodajemy 200 g masła pokrojonego w kostkę. Masło w temperaturze pokojowej. Mieszamy i potem rozgniatamy masło z mąką. Następnie przesiewamy 80 g cukru pudru, 3/4 szklanki. Wlewamy 3 całe jajka, 60 g płynnego miodu, 4 pełne łyżki. Jeżeli masz twardy miód, należy go wcześniej rozpuścić. Zaczynamy wyrabiać kruche ciasto. Kończymy je wyrabiać na stole lekko posypanym mąką. Ciasto ważymy i dzielimy na 3 równe części. Otrzymamy wówczas 3 jednakowe blaty miodowe. Ciasto jest dosyć miękkie. Robimy 3 kule, zawijamy je w folię i wkładamy do lodówki. Blaty pieczemy oddzielnie w foremce 22 na 30 cm. Jeżeli masz 3 takie same foremki, możesz piec 3 razem. Ciasto w lodówce już stwardniało, wyciągamy jeden kawałek, przygotujemy pierwszy placek. Pierwszy sposób to pokrojenie ciasta w plastry. Cieniutkimi plastrami wykładamy dno tortownicy. Lekko przyciskamy ciasto, aby kawałki się dokładnie połączyły. Ciasto wyrównujemy rękoma, szklanką albo malutkim wałkiem. Pieczemy przez 13 minut w temperaturze 180 stopni. Upieczone ciasto od razu wyciągamy z piekarnika. Ciasto od razu po upieczeniu jest mięciutkie i nie ma problemu z wyciągnięciem go z foremki. Jeżeli masz 3 jednakowe foremki, nie musisz tego robić. Ciasto zostawiasz w foremce. Wyciągamy drugi kawałek ciasta z lodówki i zastosujemy drugi sposób przygotowania blatów. Ciasto po prostu rozwałkowujemy na cienki placek, który powinien być mniejszy od foremki. Ten sposób jest dla mnie lepszy. Ciasto leciutko przyciskamy i rozprowadzamy po całej foremce. Pieczemy przez 13 minut w temperaturze 180 stopni. Ten placek wyszedł zdecydowanie lepiej. Ciasto jest miękkie, wyciągam je z foremki bez problemów, ale myślę, że świetny sposób to prostokątne foremki otwierane. Takie byłyby najlepsze. Kolej na trzeci placek, ale najpierw muszę przygotować po raz trzeci foremkę. Zobacz, jak ja to robię. Lepsza byłaby taka niska foremka. Moja jest trochę wysoka. Ciasto można upiec dużo wcześniej i przyłożyć je kremem 3 dni przed podaniem. Ciasto z dodatkiem miodu potrzebuje trochę czasu, aby zmiękło. Za trzecim razem wszystko idzie sprawniej. Tym razem nie pieczemy ciasta. Najpierw musimy przygotować orzechy. Ciasto wkładamy do lodówki. A oto składniki na masę orzechową, którą później nałożymy na ciasto. Kroimy 300 g orzechów włoskich. Nie kroimy ich za drobno. Na patelni rozpuszczamy 100 g masła. Wlewamy 100 g miodu, 6-7 pełnych łyżek i wsypujemy 60 g cukru trzcinowego, 1/4 szklanki. Mieszamy. Wszystkie składniki się rozpuszczą. Wsypujemy orzechy. I jeszcze przez chwilę mieszamy. Jest gorący. Orzechy nakładamy od razu na ciasto. Ja troszeczkę się spóźniłam. Lekko mi stwardniały, ale to nie szkodzi. Gotowe. Teraz ostatni placek wędruje do piekarnika. Tak wygląda po upieczeniu. Blaty miodowe można przygotować dzień wcześniej albo nawet kilka dni wcześniej. Będą jeszcze smaczniejsze, a my sobie ułatwimy pracę.
Teraz kolej na smaczny krem budyniowy. Masło do kremu musi być mięciutkie. Wyciągamy je z lodówki nawet na całą noc. O, tak wygląda masło. Mięciutkie. Do miski wlewamy żółtko. Wsypujemy 150 g cukru, 3/4 szklanki. Mieszamy. I wlewamy 1 szklankę mleka. I wsypujemy do 20 g 1 łyżkę skrobi ziemniaczanej i do 20 g 1 łyżkę mąki krupczatki. Wsypałam 64 g budyniu firmy Delecta. Innego budyniu tutaj we Włoszech nie dostałam. I mieszamy. Do garnka wlewamy resztę mleka, około 1,5 szklanki. Garnek stawiamy na małym ogniu. Kiedy mleko zacznie wrzeć, wlewamy go do miski z budyniem i dokładnie mieszamy. Teraz całe mleko z budyniem wlewamy do garnka i gotujemy na małym ogniu. Cały czas mieszamy. Mleko się ponownie zagotuje. W pewnym momencie budyń zacznie gęstnieć. Gęsty już jest, widzisz? Mieszamy jeszcze chwilę. Budyń jest idealny. Możemy wyłączyć gaz. Budyń przykrywamy folią plastikową i odkładamy do wystygnięcia. Kiedy budyń zupełnie wystygnie, możemy kontynuować przygotowanie kremu. Mięciutkie masło, 250 g, będziemy miksować tak długo, aż masło zrobi się puszyste. W sumie około 5 minut. Co jakiś czas wyłączamy mikser i zgarniamy łopatką masła z brzegów miski. Masło jest już bardzo puszyste. Teraz zaczniemy dodawać do masła po 1 łyżce budyniu. Budyń powinien być w tej samej temperaturze co masło. Miksujemy na szybkich obrotach. Następna łyżka budyniu i dalej miksujemy. I tak postępujemy, aż wymieszamy z masłem cały budyń. Krem jest gotowy. Jest puszysty i bardzo smaczny. Ostatni blat z orzechami jest twardy, sztywny, nie ma problemu z wyciągnięciem go z foremki. Miodownik można złożyć, skompletować w foremce, w której pieczone były blaty, albo w dużej blaszce, tak jak ja to robię. Wówczas łatwiej będzie mi pokroić ciasto na równe porcje do zdjęć. A więc kładziemy pierwszy blat miodowy i nakładamy połowę kremu. Ściągam rant, bo krem jest sztywny, nie jest mi potrzebny. Krem rozprowadzamy równo po całym cieście. Następnie nakładamy drugi placek, ten najbrzydszy. Lekko przyciskamy, aby krem przykleił się do ciasta. I nakładamy resztę kremu budyniowego. Kolej na blat orzechowy. Ten również lekko przyciskamy, aby się przykleił do kremu. Miodownik jest gotowy. Teraz włożę go do lodówki. Będę kroiła na równe porcje jutro. Następnego dnia wyrównujemy nożem ciasto. Ciasto kroi się bardzo dobrze. Najlepiej smakuje po 3 dniach. Gotowy miodownik przechowujemy w chłodzie. Bardzo długo utrzyma swoją świeżość. Przed podaniem ciasto wyjmujemy z lodówki kilka godzin wcześniej. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao!